Witam wszystkich. Od firmy Gearbest otrzymałem ten oto quadrocopter. Jest to Furibee F90. Kolejny quadrocopter FPV na silnikach szczotkowych, więc możemy nim latać raczej po domu albo zamkniętych pomieszczeniach, no na dworzu ewentualnie, kiedy naprawdę nie ma wiatru. To, co wyróżnia go spośród tłumu innych quadrocopterów szczotkowych, jest to, że jest on zasilany z pakietu 2S, czyli 7,4 V. Jest to ten pakiet. Ma on 400 mAh pojemności i pozwala nam on na nieco bardziej dynamiczne loty, niż byłoby to w wypadku quadrocopterów zasilanych z 1S. Przejdźmy może do opisu tego, z czego nasz quadrocopter jest zbudowany. Jeżeli ściągniemy tą obudowę przypominającą pszczołę, dostaniemy się do środka. Żeby to zrobić, wystarczy odkręcić raz, dwa, trzy, cztery, 5 śrubek, które ją mocują. Dodam, że również bez tej obudowy można latać, nie wpływa ona jakoś bardzo mocno na sztywność całej ramy. Natomiast jeżeli już jesteśmy w środku, to możemy zobaczyć naszą płytkę kontrolera. Jest to dokładnie rzecz biorąc SP Racing F3, a dokładniej klon wyprodukowany przez firmę Furibee. To, co od razu rzuca się w oczy i jest naprawdę bardzo fajne, to to, że mamy tutaj przylutowane gniazda dla silników, dzięki czemu możemy je bardzo szybko wymieniać. No a jako, że jest on zasilany z 2S, to podejrzewam, że te silniki dość szybko będą się zużywały, szybciej niż w innych szczotkowcach i będziemy je wymieniali dość często. No ale coś za coś, więcej mocy, szybciej zużywające się silniki. Jak dla mnie jest to dobra zamiana. Płytka ma wbudowany bazer, co przyda się na pewno, jeżeli rzeczywiście będziemy chcieli polatać w bezwieczne dni na zewnątrz i quadrocopter wpadnie nam w jakieś krzaki. To raczej coś tych rozmiarów jest dość ciężkie do znalezienia bez bazera. Płytka ma wyprowadzenia zarówno na odbiornik S-Bus, jak i PPM. Oprócz tego mamy tutaj wyprowadzenie zasilania 5V dla kamerki. Możemy również podpiąć LED strip do tych tutaj dwóch padów, które są wolne. I w ten sposób dodać coś, co możemy znaleźć w konkurencji, a czego ten quadrocopter nie posiada. Powiedziałbym, że ta płytka jest całkiem fajnym i kompaktowym rozwiązaniem. Oprócz tego znajdziemy tutaj malutki odbiornik DSM-X. W moim wypadku jest również dostępna opcja Frisky. No ale ja akurat dostałem taką wersję. Jest on naprawdę malutki, ma centymetr na centymetr i waży pół grama, więc może przydać się przy późniejszym robieniu własnych quadrocopterów. Jest na pewno bardzo leciutki, no, chyba jeden z najlżejszych w swojej klasie i najmniejszych. Oprócz tego z przodu mamy kamerkę, a właściwie zestaw all-in-one. Jest to kamerka z nadajnikiem wideo o mocy 25 mW. Nadajnik ten obsługuje 4 bändy, no i 5 race band. Obsługa tego wszystkiego jest za pomocą tego tutaj guzika, który widzicie po lewej stronie. Przytrzymanie go przez 2 sekundy zmienia band, przytrzymanie go, a właściwie kliknięcie po prostu zmienia kanał, a kamera, którą tutaj mamy z przodu, ma 600 linii. Firma Gearbest prosiła mnie, abym zwrócił na to szczególną uwagę, że quadrocopter ten różni się w kilku miejscach względem swojego konkurenta od firmy Eachine. Między innymi właśnie różnica w rozdzielczości kamery. Konkurencja ma 520 linii, tutaj mamy 600 linii, więc nieco lepiej. Oprócz tego rama w naszym quadrocopterze, tym Furibee, jest, jak widzicie, lita. Ramiona są bez żadnych dziurek. No, wpływa to oczywiście niekorzystnie na wagę tej ramy, natomiast korzystnie ze względu na to, że jest ona mocniejsza. Oprócz tego ramka od konkurencji będzie miała obcięty ten tył. U nas jest on pełny i służy jako podpórka dla antenki i naszego jacka zasilania. No akurat ja uważam, że to jest dość zbędne, bo tą antenkę możemy równie dobrze zostawić wiszącą. Nie będziemy latali aż tak bardzo daleko, żeby miało to jakąś różnicę. Kolejna różnica, i to jest według mnie też dość spora, polega na tym, że z przodu mamy takie tik-takowate wycięcie, pozwalające nam odchylić kamerę lekko do tyłu. Dzięki temu przy szybszym locie będziemy nadal widzieli to, co chcemy widzieć, a nie ziemię. Wiadomo, quadrocopter będzie się pochylał, więc dobrze to skompensować kamerą. U konkurencji jest tylko okrągły otwór i trzeba to przerabiać samemu. Silniki, to tak jak powiedziałem, silniki szczotkowe serii 85020. No i myślę, że nie pożyją one jakoś bardzo długo przy zasilaniu z 2S, ale dają jakąś tam różnicę w mocy. Oczywiście na korzyść tego zestawu. W konkurencyjnym produkcie również natrafiały się egzemplarze, gdzie był problem. Śmigła nie mogły się kręcić swobodnie, ponieważ ocierały o te osłonki. Tutaj wszystko jest jak należy, nie ma żadnego problemu.
A jeżeli ktoś rzeczywiście chciałby latać bez tej osłonki, to waży ona 4 gramy. Jest naprawdę dość mocna. Waży 4 gramy, więc zawsze możemy ją usunąć i w ten sposób zyskać te parę sekund czasu lotu. No natomiast muszę jej przyznać, że mimo że jest ciężka i wygląda śmiesznie, no to jednak bardzo dobrze chroni tą całą elektronikę w środku. Więc ja na razie postanowiłem sobie ją zostawić. Jeżeli chcielibyśmy również osłonki te tutaj śmigieł usunąć, no to niestety nie możemy tego zrobić bez niszczenia ich, ponieważ one są tak jakby jedną całością z tymi uchwytami do silników. Możemy obciąć te 3 ramiona i w ten sposób ściągnąć całość. Natomiast no, nie ważą one tak dużo, żeby to miało jakąś różnicę. Oprócz tego w zestawie mamy 4 zapasowe śmigiełka, prostą ładowarkę USB i dość dobrą instrukcję w języku angielskim dla tych z nas, którzy dopiero zaczynają i będzie to ich pierwszy quadrocopter. Całość przychodzi do nas zapakowana bezpiecznie w takie oto pudełeczko. Jak widać, wszystko ma tutaj swoje miejsce, łącznie z przegródką, kieszonką na instrukcję. Ja już zdążyłem tym quadrocopterem trochę polatać. Latałem gdzieś około 15 pakietów. Pierwsze 3 tak naprawdę to tylko i wyłącznie strojenie i pidowanie, żeby było nieco lepiej. No i naprawdę czuć różnicę względem tych 1S a 2S w porównaniu do JJ Pro T2, którym ostatnio latałem i który testowałem. Jest to właśnie niebo a ziemia. Jest bardzo przyjemnie, można bez problemu robić flipy i różne inne ewolucje. Nie jest to oczywiście quadrocopter na silnikach bezszczotkowych, ale jest naprawdę bardzo fajnie i myślę, że platforma jest bardzo rozwojowa. Pakiet starcza gdzieś na około 4 minuty, 5 minut lotu. Potem oczywiście musimy go ładować. W tej tutaj ładowarce ładuje się przez ponad godzinę. No ale jest to właściwie standard. Aby zbindować naszą aparaturę z tym quadrocopterem, wystarczy włączyć w nim zasilanie, poczekać 3 sekundy. W tym momencie odbiornik w quadrocopterze przejdzie w tryb bindowania. Włączamy aparaturę z naszym przyciskiem bindowania. Jesteśmy połączeni. Nasz quadrocopter waży 45 gram, 68 razem z baterią. A rozstaw silników jest tutaj nieco inny niż powiedziano na pudełku. Jest to wersja, tak jak mówiłem, F90, co sugerowałoby rozstaw silników 90 mm. No, my tutaj mamy dokładnie 95 mm od osi do osi w obydwu silnikach, żeby nie było. Jeżeli będziecie latali i stwierdzicie, że jednak chcecie zostawić tą obudowę, to coś, no to mamy problem, bo jeżeli chcielibyśmy zmieniać kanały, na których nadaje nasz nadajnik wideo, no to niestety, ale ten guzik jest w środku i za każdym razem musielibyśmy odkręcać te 5 śrubek, które trzymają obudowę, żeby to zmienić. Proponuję już na starcie, kiedy tylko otrzymamy tą zabawkę i sprawdzimy, że ona działa, zrobić tutaj małą dziurkę w główce tej naszej pszczółki, dzięki czemu później za pomocą jakiejś szpilki będziemy mogli cały czas na bieżąco zmieniać nasze kanały bez większego problemu i bez ściągania obudowy. Furibee F90 to pierwszy quadrocopter szczotkowy, o którym nie mogę powiedzieć zupełnie żadnego złego słowa. No i obecnie jest moim ulubionym quadrocopterem do latania po domu i po zamkniętych pomieszczeniach. No ale ciekaw jestem, co Wy myślicie na jego temat. Dajcie mi znać w komentarzach. A jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak wyglądają filmiki z lotu, to zapraszam do kliknięcia tego, co teraz wyświetla Wam się na ekranie. I jak zwykle do subskrypcji.